Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj, cóż, Scott pokazał już całkowity teaser jego nadchodzącej gry i okazuje się, że to, cóż, zapraszam do oglądania. Five Nights at Freddy's Sister Location, There Was Never Just One. Nie ma FNAF 5, jest FNAF SL. Tak jest to już całkowicie potwierdzone. Gdy Reddit rozwiązał zagadkę, Scott już nie ciągnął tego dłużej. Jak to wyglądało? Cóż, jakieś 9 dni temu użytkownik Reddita Ender2 Comics rozwiązał tajemnicę liter. Sister Location. Tak, to była jakaś pierwsza idea tego, że nie wszystkie kreski reprezentują litery, że niektóre z nich są po prostu spacjami, no i okazało się, że jest to trafne. Tak więc zniknęła pierwsza i ostatnia kreska, bo one są spacjami i jedna w środku i powstało Sister Location. Tymczasem później, to jest dzisiaj z naszego rana, okazało się, że Scott popełnił błąd udostępniając teaser. Cóż, popełnił błąd, albo zrobił to umyślnie, ale cała fotka została zrobiona w Photoshopie i fotka wypuszczona zapamiętała parę rzeczy, jak na przykład nazwę jednej warstwy, która nazywała się There Was Never Just One i mniej więcej zaspoilerowało nam to kończący tekst tego teasera. Tak więc mamy całą wiadomość i gdy tylko Scott się o tym dowiedział, a moderatorzy Reddita postanowili go powiadomić, to od razu wypuścił pełny teaser. Ale przydałoby się też powiedzieć coś na jego temat. Najpierw tekst, mówi on, nigdy nie było tylko jednej, na temat siostrzanej lokacji. Co to może oznaczać? Z jednej strony może chodzić o to, że istnieje kilka siostrzanych lokacji na raz w jednym miejscu, lub że zawsze była jakaś siostrzana lokacja. Nigdy nie było jakiejś jednej osobnej pizzerii, która nie miała żadnej siostrzanej lokacji. Także w obu przypadkach powinniśmy pojawić się w jakimś zupełnie nowym miejscu, którego nigdy nie widzieliśmy. Ale jeżeli mówimy o tym drugim, że zawsze była jakaś siostrzana lokacja, wtedy cóż, to tutaj wygląda jak siostrzana lokacja do FNAF 2, animatronik przypominający to ja. W takim przypadku cały tytuł nie miałby sensu, jeżeli siostrzana lokacja, o której wcześniej mówiliśmy, czyli ta z FNAF 3 z taśm i ta z FNAF 4 z minigier, żeby to wszystko nie było w 1983 roku. To musi być gdzieś indziej niż ta z teasera. Ale cóż, druga interpretacja tego tekstu działa w zupełnie przeciwną stronę, także ciężko cokolwiek stwierdzić. Ogólnie jeśli chodzi o tą postać nowego animatronika, nowe coś, wygląda to jak Toy Bonnie. Poliki, w ogóle wygląd przypominający niebieskiego królika. Wygląda jakby coś z jednej strony jeszcze bardziej zrobione na przyjazne dzieciom, ale już za bardzo i wygląda trochę przerażająco. Patrząc na jego usta, wygląda na to, że z jednej strony nie będzie mógł nimi poruszać, a z drugiej strony, jeśli tak, to po co niby mu te zęby endoszkieletu, które tam się pojawiają na zdjęciu. Poza tym sam design postaci jest dosyć z jednej strony nowy, a z drugiej też dziwny. Wygląda jakby był podzielony na kawałki, istnieje taka przepaść, przecięcie między dwoma częściami twarzy, podobnie dookoła oczu. Jest to bardzo ciekawe i zastanawiające. Ogólnie możliwe, że nie może on otwierać ust z powodu The Bite of 87 i teraz załóżmy, że te przecięcia na twarzy są po prostu po to, żeby twarz ruszała się, gdy on mówi, ale żeby animatronik nie miał żadnej najmniejszej możliwości, żeby ugryźć. To byłoby dosyć ciekawe, nie wiem. Ogólnie ciekawa teoria na temat tego animatronika polega na tym, że może mieć on związek z animatronikami z Happy's Day, tą piątką tajemniczą, która nie została nigdzie pokazana. Według mnie niebieski animatronik wygląda bardziej jak świnia, opcjonalnie jak kot. Cóż, zdaje mi się, że raczej to nie jest to tutaj, co tu jest, bo to wygląda jak królik, ale cóż, istnieje opcja, że może to jest właśnie powiązanie. Nie wiem, ale ogólnie trzeba przyznać, że ten design wygląda ciekawie, wygląda jakby to był z jednej strony wygląda jakby to był jakiś koszmarny toy, ale jakoś sama nazwa gry nie pasuje do tego i sam też animatronik nie jest jakoś strasznie koszmarny, więc nie pasuje. Ogólnie powiedziałbym, że ten dziwny wygląd może działać w ten sposób, że jest to jakiś nowy rodzaj sprężynowego animatronika, który się jakoś rozwiera, że nie wchodzi się do niego normalnie, tylko zakłada się go jak garnitur. Tak dziwnie to brzmi, ale
zdaje mi się, że wiadomo o co chodzi, że animatronика można otworzyć i wejść do środka, a nie tak wchodzić od góry czy coś jakoś. To jest, cóż, zastanawiające bym powiedział. Tyle. Ogólnie ostatnie do czego mógłbym się uczepić, to bym powiedział, że dosyć ciekawie wygląda ten plastikowy materiał, z którego jest ten animatronik. Jest on inny niż zwykle. O, tyle. Tymczasem cóż, na tą chwilę wiemy, że będzie nowa gra i mamy tego nowego animatronika. Nowy FNAF się zbliża, a my musimy jedynie czekać, jak się to wszystko rozwinie. Tymczasem cóż, to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do Waszych teorii, komentarzy, koncepcji dotyczących tej postaci i tej gry. Może Wy wyciągniecie coś ciekawego z tego teasera? Scott mówi, że FNAF nigdzie się jeszcze nie wybiera, także cóż, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach.